2015 roku Iran i grupa P5+1, USA, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Rosja oraz Chiny podpisały porozumienie nuklearne. Po polsku wspólny kompleksowy plan działania. Iran zgodził się ograniczyć swój program nuklearny, ograniczając się do paliwa potrzebnego do elektrowni atomowych. Żadnego wzbogacania pod broń. Minimalne zapasy materiału i instalacji w zamian za zniesienie kluczowych sankcji i powrotu do normalnej sprzedaży ropy. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej przez kilka lat potwierdzała, że Iran przestrzega warunków umowy. Europa, Rosja i Chiny dostrzegały, że metoda marchewki zamiast kija przynosi realne korzyści i ogranicza potrzebę budowania bomby atomowej przez Iran. W maju 2018 roku Donald Trump jednostronnie wycofał USA z porozumienia, nazywając je zgniłym i jednostronnym. Nie tylko przywrócił, ale wręcz rozszerzył sankcje. Przede wszystkim na eksport irańskiej ropy. Liderzy takich krajów jak Francja, Niemcy, Wielka Brytania wydały wtedy wspólne oświadczenie. Z żalem i niepokojem potępili decyzję Waszyngtonu i zadeklarowali, że tak długo jak Iran dotrzymuje warunków, oni też chcą przestrzegać swojej części umowy. W 2019 roku państwa E3 uruchomiły specjalny mechanizm, żeby umożliwić przynajmniej ograniczony handel z Iranem poza dolarem i systemem SWIFT, próbując częściowo zneutralizować amerykańskie sankcje. W praktyce to była wydmuszka, która nic nie dawała Iranowi. Europejskie firmy bały się wtórnych sankcji USA. Iran coraz częściej mówił otwarcie, że to Zachód, a nie on pierwszy przestał respektować obowiązujące umowy. Po wyjściu z umowy administracja Trumpa przeszła do strategii maksymalnej presji. Celem było ściąć irański eksport ropy do zera i odciąć reżim od pieniędzy. Departament Stanu chwalił się, że ich sankcje ściągnęły z rynku około 1,5 miliona baryłek irańskiej ropy dziennie i że ponad 20 krajów przestało kupować irańską ropę. W 2025-2026 roku Trump w drugiej kadencji próbował powtórzyć to działanie. Jego ludzie mówili wprost, że chcą zbić eksport z poziomu mniej więcej 1,5 miliona baryłek do okolic 100 tysięcy, jak pod koniec pierwszej kadencji Trumpa. Tyle, że tym razem ta presja nie była już taka prosta. Iran w międzyczasie zbudował sobie nową alternatywę w postaci Chin. Skoro stare dobre sankcje już nie działają, to pora sięgnąć po rozwiązania siłowe.